wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na kanale Jasnowic z Gdańska, czy inaczej Jasnowic Olaf. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na polskim lub, kto wie, może i nawet i na światowym internecie. Witam serdecznie. Czasem powtarzam właśnie taką wstawkę właśnie, że jeśli ktoś jest nowy na kanale, to żeby wiedział właśnie, że na tym kanale została opublikowana największa liczba przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, które się następnie wypełniły. Postaram się być może jutro pokazać Wam pewną ciekawostkę, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo właśnie, jak rzadkie jest to zjawisko właśnie rzędu kilkunastu wygranych dużego lotka, ale to już może jutro. Teraz tylko tak pokrótce właśnie chciałem się przywitać. Po prostu jeśli ktoś jest nowy, to powiedzieć mu, że na historii tego kanału i kanału Jasnowic Gdańska właśnie znajduje się największa liczba przepowiedni, choć no teraz już po kilku latach działalności jest to ładnych parę godzin słuchania tych audycji, żeby się temu przyjrzeć. Postaram się być może w najbliższym czasie albo chociażby do końca roku opracować jakąś taką zbiorczą audycję, żeby te wszystkie przepowiednie albo chociaż część z nich Państwu pokazać, żeby ktoś nowy nie musiał tracić czasu i jakieś tam dziesiątek godzin odsłuchiwać nagrań, tylko żeby miał taki skrócik i mógł sobie zobaczyć właśnie w skrócie właśnie te przepowiednie, które wypełniły się z dokładnością co do jednego dnia. Z tym, drodzy Państwo, przejdźmy do krótkiego intra i zaraz po intrze przyjrzymy się wydarzeniom na świecie, które wypełniają niedawnego SMS-a proroczego, którego publikowałem 4 listopada. Dobrze, po tym krótkim, dynamicznym intro, drodzy Państwo, spójrzmy właśnie tutaj na screeny, które Państwu przygotowałem. To jest kalendarz, widzimy tutaj listopad, to jest oczywiście listopad tego roku. Dzisiaj mamy 22 listopada właśnie 2024 roku i tutaj mamy zaznaczone pewne kółeczka. Pierwsze co musimy spojrzeć na to właśnie SMS 4, on tutaj pode mną się znajduje, SMS 4 listopada. Co to był za SMS? Przypomnijmy sobie, tu mamy właśnie poniedziałek 4 listopada, godzina 20:18, Jasnowic Gdańska i przeczucie, gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Następnie za miesiąc krach, dziwne przeczucie. Za miesiąc krach? To chyba niemożliwe, może chodzi o jakieś spełnienie się tego symboliczne. Dobrze, i często tłumaczyłem Państwu właśnie, że bywa tak, że przepowiednie spełniają się w sposób symboliczny. Posługiwałem się nawet przykładami innych jasnowidzów, gdzie w ich życiu właśnie to się spełniało symbolicznie. I tak po prostu jest, że czasem przepowiednie spełniają się tylko jeśli chodzi o nasze życie, a czasem właśnie tylko w obrębie danego państwa albo kontynentu, a najrzadziej dzieje się to w przypadku całej Ziemi. Jednak tym razem może to dotyczyć się całej Ziemi. Spójrzmy na wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni. Może nam się coś rozjaśni, a potem wrócimy do tego SMS-a, żeby sobie to omówić. Mamy tutaj kółeczka pozaznaczane o różnych kolorach. Tu jest dzień dzisiejszy, 22 listopada i spójrzmy
Dlaczego zaznaczyłem tutaj, może przesuńmy się, dlaczego tutaj zaznaczyłem właśnie 4 listopada, właśnie tu obok mnie jest właśnie SMS, a tutaj jest właśnie 18 listopada. No właśnie dlatego, drodzy Państwo, bo jak mówiło przeczucie, gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. W ciągu 2 tygodni. Musimy poczuć to przeczucie. Gdybym miał pieniądze, w sensie na koncie, tak? To połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni, tak? W ciągu 2 tygodni to oznacza się, że możemy to zrobić po tygodniu 11 listopada, możemy to zrobić po 10 dniach, ale możemy też to zrobić po 2 tygodniach. W ciągu 2 tygodni to znaczy się, że od dzisiaj do 14 dni, tak? Bo jeżeli byłoby mniej niż 2 tygodnie albo ponad 2 tygodnie, tak? Albo niecałe 2 tygodnie, to byłoby inaczej. A tutaj doskonale to zdanie prorocze pokazuje nam, że w ciągu 2 tygodni. I widzimy, że 2 tygodnie mija 18 listopada. Więc jeszcze 18 listopada można byłoby coś zrobić, ale już we wtorek, następnego dnia, 19 listopada, coś się wydarzyło. A co się wydarzyło? Mamy tutaj zaznaczone na niebiesko i zobaczmy sobie tutaj zaznaczone na niebiesko 19 listopada, tak, mam nadzieję, że to widzicie. 19 listopada na niebiesko i tu mamy na niebiesko 19 listopada. I co tu się wydarzyło? Pierwszy atak Ukrainy na Rosję pociskami ATACMS. Cel pomyślnie trafiony, to jest źródło, to jest many.pl. No i tyle właśnie. Czytamy tutaj właśnie, że ukraińskie siły po raz pierwszy wykorzystały pociski ATACMS do zaatakowania terytorium Rosji. I teraz ważne właśnie, to ja nie mówię tego przypadkowo, ja to mówię po to, żeby zaraz Państwu unaocznić, że przeczucie już w połowie się wypełnia. Podobnie jak właśnie ostatnio było przeczucie dotyczące Kamali Harris i wyborów w Stanach Zjednoczonych, tak samo tutaj już w połowie się to wypełnia właśnie tymi wydarzeniami, ale to pod koniec na razie zobaczmy dalej. To było niebieski. Następnie mamy 20 różowy. Zobaczmy, co się wydarzyło 20 różowego. 20 różowy, tutaj mamy właśnie 20 różowy i mamy Ukraina, to jest Defense 24. Ukraina po raz pierwszy użyła pocisków Storm Shadow do ataku na cele w Rosji, tak? Tutaj mamy te rakiety Storm Shadow. Według doniesień medialnych Ukraina po raz pierwszy użyła brytyjskich pocisków manewrujących Storm Shadow do ataku na cele na terytorium Rosji, tak? Czyli mamy właśnie 18 jeszcze był spokój, 19 ruszyły pierwsze rakiety, czyli ATACMS, to są amerykańskie rakiety, tak, a następnego dnia zaraz poszły brytyjskie rakiety Storm Shadow. Co wydarzyło się następnego dnia, czyli tego żółtego 21 listopada, czyli po prostu wczoraj, w czwartek, co się wydarzyło? Spójrzmy. Tu mamy kolor żółty, wczoraj 21 listopada, czyli czwartek i czytamy: Rosja użyła międzykontynentalnego pocisku balistycznego do ataku na Ukrainę. I czytamy tutaj właśnie, że siły rosyjskie wystrzeliły międzykontynentalny pocisk balistyczny, czyli w skrócie ICBM. Zaraz sobie zobaczymy, co to oznacza. Tu dalej czytamy właśnie: w czwartek rano siły rosyjskie przeprowadziły kolejny atak rakietowy na Ukrainę. Tutaj to walnęli w miasto Dniepr w południowo-wschodniej części kraju i tam właśnie ukraińscy przeciwlotnicy przekazali również, że siły rosyjskie z obwodu astrachańskiego wystrzeliły międzykontynentalny pocisk balistyczny, czyli taka potężna demonstracja siły, czyli właśnie ICBM. Taki pocisk może przenosić zarówno głowicę konwencjonalną, jak i jądrową. Jego zasięg wynosi do 6000 km. I teraz spójrzmy, co to jest właśnie ICBM. ICBM, czyli międzykontynentalny pocisk balistyczny, w skrócie od angielskiego słowa Intercontinental Ballistic Missile, tak? Czyli właśnie te ICBM to jest właśnie Intercontinental Ballistic Missile, tak? Jakby ktoś się pytał, bo niektórzy nie wiedzą. I tam mamy właśnie, czytamy, że od punktu startu, tak, jest co najmniej 5500 km, tak, to nazywa się go międzykontynentalnym. Tutaj jeszcze, drodzy Państwo, zaraz do tego przejdziemy. Cofnijmy się teraz do naszego SMS-a. Nasz SMS przeczucie
4 listopada mówiło, gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Oznacza się to, drodzy Państwo, że pieniądze są ściśle związane z wojną. Tutaj przeczucie pokazuje, że gdybym miał pieniądze, to bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Co może się wydarzyć? Przeczucie nie mówi, że krach gospodarczy w tej pierwszej części. W pierwszej części nie mówi. W drugiej mówi za miesiąc krach. Znak zapytania jeszcze jest, tak? Ale w pierwszej mówi po prostu, gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni, tak? Przez 2 tygodnie nic się nie dzieje i po upływie 2 tygodni od razu następnego dnia, jak z zegarkiem w ręku, praktycznie to jest przepowiednia z dokładnością co do jednego dnia, zaczynają napierdzielać rakiety. Najpierw amerykańskie ATACMS w głąb Rosji, potem brytyjskie Storm Shadow, a w czwartek Rosja już dokonuje odwetu i uderza pociskiem międzykontynentalnym, tak, dla pokazania swojej siły, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli Rosja będzie przyparta do muru, najprawdopodobniej odważy się użyć broni właśnie pierwszy raz od czasów II wojny światowej, nie wliczając tego, co widzieli Państwo na początku tego mojego materiału właśnie, czyli nie wliczając prób jądrowych, bo na początku właśnie to był taki skrót prób jądrowych właśnie na całym świecie i przez te kilkadziesiąt lat na całej kuli ziemskiej było ponad 2000 prób jądrowych. Może spójrzmy na to na chwilkę. Tu właśnie widzą Państwo te próby jądrowe, bardzo dużo jest w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, pojawiały się też w Afryce, tam Francja uderzała, jak i też na południowym Pacyfiku. Na górze macie właśnie flagi różnych krajów, m.in. Związek Radziecki, Stany Zjednoczone. Widzimy z prawej strony w górnym rogu ilość tych wybuchów jądrowych, a nie, przepraszam, na górze w prawym rogu są lata, czyli teraz mamy 1976 rok, a na dole z prawej strony właśnie jest liczba prób atomowych, tam już mamy prawie 1500 wybuchów jądrowych na świecie, czyli oprócz Hiroshimy i Nagasaki, tu widzimy właśnie ile dane kraje tych prób przeprowadziły, na przykład Wielka Brytania 37, Francja 150, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Teraz dopiero widzę Indie wskoczyły tam w 80 którymś roku. Bardzo fajny filmik, polecam, można sobie właśnie zobaczyć, ile tak naprawdę było wybuchów jądrowych na Ziemi do naszych czasów. Teraz już mamy lata 90, to już pojedyncze próby tam jeszcze widzę Chiny przeprowadzają i tu już chyba ustało. I doszedł jeszcze Pakistan i na tym ten filmik się kończy. Dobrze, drodzy Państwo. Wróćmy teraz do naszych screenów, czyli widzimy właśnie, że to przeczucie wypełnia się z dokładnością co do jednego dnia, dlatego właśnie, że pieniądze, gotówka, kapitały są bardzo mocno związane właśnie z wojną. I co się robi właśnie, jak idzie wojna? Najczęściej ludzie właśnie, chociaż część pieniędzy monetyzują, wypłacają w gotówce, bo wiedzą, że może być problem z wypłatą, że system może się załamać i zawsze gotówka, a potem następnie wymieniona na srebro, na złoto, na jakieś sztabki czy cokolwiek jest bardziej przydatnym jakby płatniczo niż jakieś cyferki na koncie, tak? Gotówkę czy właśnie złoto, srebro można też wymienić na inne rzeczy, które się przydają w trakcie konfliktu, czyli tam jakieś papierosy, alkohol. Dobrze, drodzy Państwo, więc spójrzmy jeszcze tutaj, czy państwo może zabrać pieniądze z konta w razie wojny. Pamiętajmy, to jest artykuł z 13 listopada 2024 roku. Pamiętajmy, że ustawa o obronie ojczyzny, uchwalona jeszcze przez poprzedni parlament, zakłada, że w razie wprowadzenia stanu wojennego, czy też po prostu zagrożenia wojną, rząd ma możliwość zablokowania wszelkich rachunków bankowych na bliżej nieokreślony czas. Tak? Pamiętacie ustawa o obronie ojczyzny? Ona była całkiem niedawno. I ona zakłada, że rząd ma możliwość zablokowania wszelkich rachunków bankowych na bliżej nieokreślony czas. Czyli w skrócie tłumacząc, jeżeli mają Państwo, dajmy na to,
10 tysięcy złotych na koncie. A chcą mieć jakieś jedzenie, czy jakieś lekarstwa, czy cokolwiek, no to lepiej jest tych 10 tysięcy wypłacić sobie kilka tysięcy, część z tego zostawić w gotówce, a część kupić po prostu to jedzenie, czy jakieś zapasy, czy lekarstwa, cokolwiek, i wtedy jesteśmy niezależni. To nie znaczy się, że zaraz ma wybuchnąć jakiś konflikt, choć jest to niewykluczone, ale po prostu widać te mechanizmy. Chodzi o to, że chcę Państwu unaocznić, że im bardziej zbliża się konflikt zbrojny, tym bardziej rośnie w ludziach chęć wypłacania środków z konta bankowego. I dlatego mówię, że w ten sposób wypełnia nam się ten SMS, ta pierwsza część SMS-a. Gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Czyli w ciągu 2 tygodni to jest tak na spokojnie, tak? A co się dzieje po 2 tygodniach? Po 2 tygodniach zaczynają latać rakiety, czyli to się przybliża, tak? Jakiś taki ewentualny, potencjalny problem, ale to przeczucie spełnia się jakby symbolicznie, tak? Nie ma, znaczy w sensie na Ukrainie jest konflikt, ale u nas jeszcze nie ma, tak? Czy na świecie, ale de facto świat wchodzi w taką nową fazę właśnie tego konfliktu i to pokazuje nam to przeczucie, tak? Że po prostu właśnie przez 2 tygodnie będzie mniej więcej spokój, nie ma takiej konieczności, żeby wypłacać, ale żeby na spokojnie, jak ktoś chce wypłacić, to przez 2 tygodnie do 18, a od 19 już nie na spokojnie, bo już rakiety latają, tak? Zgodzą się Państwo ze mną, że w taki sposób symboliczny to przeczucie się sprawdza. No i teraz pytanie, jak będzie dalej, czyli za miesiąc krach, poczucie za miesiąc krach, nie wiem, to chyba niemożliwe, może chodzi o to, że symbolicznie. No, drodzy Państwo, nie wiemy, zobaczymy, czy upłynęły 2 tygodnie, sprawdza się, i czy teraz upłynęło kolejne 2 tygodnie, czy ponad 2 tygodnie, bo to niecały miesiąc, tak? 4 tygodnie to niecały miesiąc, czy teraz upłyną właśnie mniej więcej 2 tygodnie i wydarzy się jakiś krach, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że być może to nie będzie krach jakiś gospodarczy, może to będzie jakiś krach militarny, czy to będzie jakoś związane z tym, że wpłynie na gospodarkę. Sam jestem ciekaw, zobaczymy, może się nic nie wydarzy, mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Dobrze by było, żeby było mniej tych przepowiedni, które się sprawdzają z dokładnością co do jednego dnia, a więcej właśnie jakby tego, że ludzie jakoś się nawrócą i mniej się będzie działo tych złych rzeczy, a więcej dobrych, tak? Im więcej ludzi nawróconych, tym więcej ludzi zadowolonych, tym więcej właśnie dobrych wydarzeń, a nie tych złych. Choć też jednocześnie wiemy, że nie takie jakieś tam śmieszne SMS na internecie jakiegoś jasnowidza z Gdańska, ale Pismo Święte i święte wersety, a szczególnie Apokalipsa Świętego Jana musi się wypełnić do końca, co w zasadzie obserwujemy naszymi własnymi oczami, bo w tym czasie właśnie żyjemy. To już taka wstawka religijna z mojej strony właśnie, żeby nie udawać, że mówię to z pozycji ateisty. Dobrze, drodzy Państwo, więc nie załamujmy rąk, trzymajmy się i po prostu jak coś nowego będzie, to będę starał się Państwu to przekazywać. Jednocześnie mówię, że jak ktoś ma ochotę, może wspomóc kanał drobną wpłatą poprzez postawienie tak zwanej internetowej kawy, czy tam zawsze daję tam numer konta, jakby ktoś miał ochotę. I też być może, znaczy najprawdopodobniej będę czasem umieszczał, może raz na tydzień, jakieś takie filmy właśnie w duchu tego poszukiwania skarbów wykrywaczem metalu. Jak ktoś ma ochotę wspomóc, a nie ma możliwości właśnie, czy tam wpłaty, czy postawienia tej tak zwanej internetowej kawy, może zawsze, jak będzie taki filmik związany z wykrywaczem metalu, może go zawsze kliknąć i cały ten film może przelecieć, reklamy się mogą wyświetlić, to również będzie pewna pomoc. Oczywiście można też dać komentarz, łapkę w górę, czy komuś podesłać, to również będzie pomoc, bo film się będzie niósł. Być może raz na jakiś czas jakiś film z wykopkami się wypozycjonuje, to i parę złotych się na tym zarobi. A tymczasem, drodzy Państwo, czekam z niecierpliwością na Państwa komentarze. Teraz kończmy audycję, żeby nie przegadać tematu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia z Panem Ogniem, pa! Buziaki, kocham Was, pa, hej!